witamina C i witamina E. Czy mogą wspierać serce i cholesterol po menopauzie? Bez marketingowych obietnic, tylko w oparciu o najnowsze badanie z 2026 roku. Z odcinka dowiesz się, jak zmiany hormonalne po menopauzie wpływają na serce i naczynia krwionośne, jak te dwie witaminy działają na ciśnienie i cholesterol, czy lepiej je połączyć, czy brać tylko jedną z nich, jak dawka i czas stosowania wpływają na skuteczność. Po menopauzie organizm kobiety funkcjonuje w zupełnie innym środowisku hormonalnym. Spadek estrogenów oznacza nie tylko uderzenia gorąca czy zmiany nastroju, ale również wzrost stresu oksydacyjnego i pogorszenie stanu naczyń krwionośnych, czyli tętnic i żył. Estrogeny działają ochronnie na układ krążenia, m.in. poprzez wpływ na tlenek azotu, który rozszerza i uelastycznia naczynia krwionośne. A dlaczego powinno nam zależeć na elastycznych naczyniach krwionośnych? Wtedy krew płynie swobodnie, a serce nie musi się tak bardzo wysilać, aby przepchnąć krew. Kiedy w organizmie kobiety następuje spadek estrogenów, właśnie na przykład po menopauzie, naczynia krwionośne stają się coraz bardziej sztywne. To prowadzi do zwiększenia ciśnienia i chorób serca. I tutaj właśnie ważne są witaminy antyoksydacyjne, które chronią tlenek azotu przed zniszczeniem. I właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie o rolę witaminy C i witaminy E. Czy mogą one choć częściowo kompensować utratę tej estrogenowej ochrony? Autorzy analizowanej pracy postawili sobie za cel porównanie skuteczności witaminy C, witaminy E oraz ich połączenia w poprawie parametrów związanych ze zdrowiem serca. Badania obejmowały głównie osoby z cukrzycą typu 2, czyli grupę o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym, bardzo zbliżonym do sytuacji, w której znajdują się kobiety po menopauzie. Analizowano m.in. poziom cholesterolu oraz ciśnienie tętnicze. Najciekawszy wniosek dotyczył tzw. efektu synergii. Połączenie witaminy C i E prowadziło do wzrostu tzw. dobrego cholesterolu, czyli frakcji HDL, która działa ochronnie na układ krążenia. Tego efektu nie obserwowano w takim stopniu przy stosowaniu pojedynczych witamin. Jest to szczególnie istotne po menopauzie, kiedy poziom dobrego cholesterolu często się obniża, a ryzyko miażdżycy wzrasta, czyli takiego zaczopowania tętnic, co prowadzi do zawału serca czy udaru mózgu. Warto na chwilę zatrzymać się przy samym cholesterolu HDL, bo często mówi się o nim zbyt powierzchownie. HDL nie jest po prostu dobrym cholesterolem. Jego rola polega m.in. na transporcie cholesterolu z tkanek do wątroby, działaniu przeciwzapalnym i ochronie naczyń krwionośnych. Po menopauzie obserwujemy nie tylko spadek poziomu dobrego cholesterolu, ale również pogorszenie jego jakości i funkcjonalności. Dlatego każda interwencja, która realnie podnosi dobry cholesterol, ma duże znaczenie. Jeśli chodzi o pozostałe parametry lipidowe, sytuacja nie jest już tak oczywista. Wcześniejsze metaanalizy pokazały, że witamina C może obniżać tzw. zły cholesterol LDL i trójglicerydy u osób z zaburzeniami cholesterolu. Natomiast witamina E w pojedynkę nie wpływa istotnie ani na zły cholesterol, ani na trójglicerydy. Co ciekawe, część badań nie wykazała żadnych korzyści z suplementacji witaminą C, ale były to interwencje krótkotrwałe, trwające zaledwie od 2 do 6 tygodni, często przy bardzo wysokich dawkach, rzędu 1 lub 2 gramów dziennie, czyli 2000 mg, gdzie zalecana dawka dla kobiet według norm żywienia dla populacji Polski to 75 mg na dzień. Tymczasem jedno z badań pokazało, że znacznie niższa dawka, 200 mg dziennie, czyli jak widzimy nieco ponad 2 razy więcej niż zalecana dawka, stosowana przez 8 tygodni prowadziła do obniżenia złego cholesterolu i trójglicerydów oraz jednoczesnego wzrostu dobrego cholesterolu. To bardzo ważna informacja, bo pokazuje, że w suplementacji nie zawsze więcej znaczy lepiej, a czas trwania ma ogromne znaczenie. Zanim przejdę do omówienia suplementacji witaminy C i E na ciśnienie tętnicze, zasubskrybuj kanał Dr Calcium, żeby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i diecie. Jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, wyniki są bardziej jednoznaczne. Zarówno sama witamina C, jak i połączenie witamin C i E prowadziły do obniżenia ciśnienia. Natomiast witamina E stosowana samodzielnie nie dawała istotnego efektu. Mechanizmy działania witaminy C są tu dobrze udokumentowane. Witamina C zwiększa dostępność tlenku azotu, co poprawia funkcję ściany tętnic i ogranicza stres oksydacyjny w naczyniach krwionośnych.
Są to dokładnie te procesy, które ulegają zaburzeniu wraz z wiekiem i spadkiem estrogenów po menopauzie. Autorzy metaanalizy podkreślają również ograniczenia swoich wniosków. Badania różniły się dawkami i czasem trwania, o czym już wspominałam, a także wiekiem uczestników i momentem pomiarów, a u większości osób nie oznaczano poziomu witaminy C we krwi. To istotne, ponieważ u osób z cukrzycą często występuje jej niedobór związany ze zwiększonym wydalaniem z moczem, co może wpływać na odpowiedź na suplementację. Po prostu u osób z cukrzycą nie wiadomo, czy zmiany w poziomie cholesterolu wynikają z tego, że witamina C nie działa w taki sposób, w jaki oczekiwaliśmy, czy po prostu tej witaminy C jest zbyt mało, bo została ona wydalona wraz z moczem i nie miała szansy pokazać swojego działania. Warto też jasno powiedzieć, że brak efektu witaminy E nie oznacza, że jest ona całkowicie bezużyteczna. Należy pamiętać, że witamina E to nie jeden związek, ale cała grupa tokoferoli. Najczęściej badany alfa-tokoferol ma silne właściwości antyoksydacyjne i w związku z tym cieszy się największym zainteresowaniem naukowców. Niemniej gamma-tokoferol wykazuje dodatkowe działanie przeciwzapalne. Czyli widzimy, że różne formy witaminy E mają różną funkcję. Problem polega na tym, że większość badań nie precyzuje, jaka dokładnie forma witaminy E była stosowana, ani czy była to forma naturalna czy syntetyczna. To znacząco utrudnia interpretację wyników i porównywanie badań między sobą. Podsumowując, połączenie witamin C i E może być korzystne, jeśli celem jest podniesienie dobrego cholesterolu HDL. Natomiast w kontekście obniżania ciśnienia tętniczego najlepiej udokumentowane działanie ma sama witamina C, a witamina E stosowana samodzielnie nie poprawia istotnie profilu lipidowego, a jej rola w ochronie układu sercowo-naczyniowego wymaga dalszych, lepiej zaprojektowanych badań. Jak zawsze suplementacja powinna być dodatkiem do diety i stylu życia, a nie ich zamiennikiem. I najlepiej, aby została skonsultowana z lekarzem. A zamiast suplementacji zalecam wzbogacenie swojej diety w produkty bogate w te witaminy, co może przynieść takie same rezultaty. Teraz widzisz na ekranie naturalne źródła obu omawianych witamin. Zatrzymaj film i zaplanuj, które z tych produktów wskoczą do Twojego koszyka przy następnych zakupach. Jeśli zainteresował Cię ten materiał i chcesz być na bieżąco z wiadomościami ze świata nauki na temat zdrowia i diety, zasubskrybuj kanał Dr Kalcium. Obejrzyj również mój poprzedni film o wczesnych objawach cukrzycy. Kliknij w miniaturę widoczną na ekranie. Niektóre z tych objawów łatwo pomylić z objawami menopauzy, dlatego tym bardziej warto je poznać. Dziękuję, że zostałaś do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.